Nienawidzę go, ale jest zajebisty. Te 3 cyfry 959 wywołują u mnie ciarki. Tak samo go pokochałem, jak i znienawidziłem właśnie przez tą technologię użytą w tym samochodzie. Super samochód z lat 80., który wyprzedził całą swoją konkurencję pod kątem technologii. Całe to auto zostało poddane pełnej renowacji. Wszystkie nowinki technologiczne, które są użyte w tym samochodzie, nie funkcjonowały. To wszystko trzeba było najpierw zrozumieć, w jaki sposób jest zaprojektowane, w jaki sposób dane funkcje działają w tym samochodzie i dopiero wtedy podjąć próbę ich naprawy i uruchomienia. Naprawdę ogromne wyzwanie. Nawet po takich samochodach jak EBS 110, XJ220 i wielu innych samochodach, które w życiu tutaj naprawiliśmy, ten samochód absolutnie przebija wszystkich razem wziętych na głowę. Technologia z kosmosu. Co prawda, może w dzisiejszych czasach ona nie robi aż tak wielkiego wrażenia, ale przypuszczam, co wtedy musiało się dziać, jeżeli to auto wyjeżdżało na drogi. Auto wyścigowe, auto rajdowe. Zapewne, jak dobrze wiecie, jest to bezpośredni konkurent Ferrari F40, z którym też miałem okazję troszkę poobcować. F40 w środku to jest tak naprawdę goły karbon, widać, nie wiem, klej, łączenia tych paneli karbonowych. Auto totalnie spartańskie. Porsche w pełni funkcjonalny samochód. Klima, 4 miejsca, skóra, radyjko, pełen komfort. No 4 miejsca przede wszystkim, więc to już też pokazuje, myślę, inną klasę samochodu. Rzekomo przegrał o 1 km na godzinę, 959 był wolniejszy, ale myślę, że i tak bezpośrednio nawet takie F40 to auto bije na głowę. Może nie pod kątem stylistyki, umówmy się, że nie jest to najpiękniejszy samochód. Porsche tutaj konstruując to auto, nie to było ich zamysłem, tylko tak naprawdę osiągi, niezawodność i technologia. 959 nie ma w zasadzie nic wspólnego z 911, poza znaczkiem na masce oczywiście. Każda część w tym samochodzie rozpoczyna się z kodem w zasadzie 959, czyli została wyprodukowana tylko do tego modelu. Stąd też jakby potrzebna wiedza, potrzebne części do naprawy były trudne do znalezienia. Historia tego egzemplarza jest naprawdę ciekawa, bo auto przez ostatnie kilkanaście lat stało, w ogóle nieruszane z miejsca, oczywiście nieodpalane, co mu nie pomogło. To takie stare powiedzenie, że jak auto stoi, to niszczy je bardziej niż jeździ i tutaj w tym przypadku na wielu elementach było to widać. Chociażby takie rzeczy, nie wiem, łożyska, piasty kół, tu są całkiem inaczej skonstruowane, potężne, wielkie łożyska rozbieralne. Wyschnięty smar w środku. Każdy element trzeba było rozebrać, zregenerować, poskładać na nowo. Więc auto naprawdę bardzo, bardzo długo stało. Pomimo niskiego przebiegu, no wiele rzeczy było do naprawy. Myślałem, że nie będzie z nim aż tak źle pod kątem technicznym, bo wizualnie auto wyglądało dosyć dobrze. Oczywiście też tutaj pewne prace musieliśmy wykonać przy karoserii z lakierowaniem i tak, żeby auto też estetycznie trochę poprawić. Ale wracając do historii samochodu, bardzo ciekawy egzemplarz pierwszej dziesiątki winów, jeden pierwszy z 10.
więc bardzo wczesny model. Jak wiemy, zostało wyprodukowanych około tam 300 sztuk, różnie podają, 280 parę, 300 parę, uwzględniając samochody prototypowe. No jednak auto z pierwszej dziesiątki, no to myślę, że też tutaj jakąś taką wartość historyczną dla tego modelu na pewno będzie miało bardzo dobrą, tym bardziej no, przebieg naprawdę niski. W dodatku przede wszystkim kompletny, całe wyposażenie samochodu, torby z narzędziami, nawet oryginalne świece jeszcze w pudełkach Porsche w środku, no tip-top po prostu. Auto przede wszystkim przeszło zabieg kompleksowej naprawy mechanicznej. Niski przebieg, uratował bardzo fajnie wnętrze, te wszystkie elementy są w super stanie, więc tak naprawdę tego nie musieliśmy za bardzo dotykać, jednak cała mechanika została tutaj rozebrana, sprawdzona i naprawiona element po elemencie. Początkowo musieliśmy zająć się uruchomieniem tego samochodu. W pierwszym etapie, żeby w ogóle zweryfikować, co działa, co nie działa, zrobić jakąś wstępną diagnozę auta. Układ paliwowy totalnie leżał. Wszystko smoła, czegoś takiego też nie widziałem. Tak się dziwnie wytrąciło paliwo w zbiorniku, że dosłownie była taka warstwa smoły lejącej się. To wszystko musieliśmy wymyć, wypukać, wtryskiwacze, regulatory, pompy i tak dalej, i tak dalej. Cała procedura przed uruchomieniem pierwszy raz silnika. Oczywiście nikt tu nie podszedł, nie naładował akumulatora i nie próbował od razu tego odpalić. To wymiana oleju, nasmarowanie, kręcenie silnikiem bez odpalania, aby wszędzie zapewnić mu smarowanie, więc udało się go uruchomić. Auto stanęło na kołach, w końcu długa przygoda była niestety z amortyzatorami. Odkładamy na lufta, oczywiście się robimy. No i wbrew pozorom ten silnik dość dobrze pracował. Jednak no, nie pracował stabilnie, było tam trochę problemów, no i oczywiście wycieki, więc na pewnym etapie podjęliśmy decyzję, że musimy cały silnik wyremontować od A do Z. No i była to bardzo dobra decyzja. No, wiele rzeczy znaleźliśmy jeszcze, które wyszły podczas rozbierania, których nie bylibyśmy w stanie wcześniej zweryfikować. Takie rzeczy typu uszczelki, uszczelniacze, zimmeringi, o-ringi, rzecz jasna, to wszystko było stare, to wszystko ciekło. Łącznie z turbosprężarkami, które też udało się naprawdę bardzo profesjonalnie naprawić w zagranicznej firmie. Silnik w środku wykonany z największym kunsztem motoryzacji, jaki widziałem. Wiele silników składaliśmy wyczynowych, kute korbowody, tłoki. Tu wszystko jest to w serii, w dodatku tak wykonane, że w życiu nie widziałem takich części aftermarketowych, które oczywiście też kupujemy bardzo wysokiej klasy, żeby były aż tak wykonane jak tu w tamtych latach w seryjnym samochodzie. Kunszt, naprawdę kunszt. Dlatego go pokochałem, ale naprawić to nie było łatwo. Blok silnika, wszystko, cały silnik mamy rozebrany, wyczyszczone, poregenerowane części, głowice i tak dalej, i tak dalej. To wszystko już jest gotowe do montażu. Zaczynają mi pierwsze jakieś tam części spływać z Porsche. Dzisiaj chyba powinniśmy dostać kolejną partię. Oczywiście wszystko z serwisu oryginalne, wszystkie uszczelki i co tylko było dostępne, bo też nie wszystko. Niektóre części musimy troszkę regenerować. Rozbieramy już tylne zawieszenie, które też już zaczynamy powoli regenerować, więc plan jest taki, zaczynamy składanie silnika, to już wszystkie elementy, które wrzucałem, zdjęcia są gotowe, sprawdzone, gotowe do montażu, więc silnik składamy, rozbieramy zawieszenie, więc w zasadzie według
planu wszystko idzie ok. Jeszcze kolektory wydechowe, tam jest troszkę pracy przy nich, ale też niedługo już będą gotowe. Każdy element w tym silniku naprawdę wykonany z najwyższą precyzją, z pasowaniem, wszystkie pomiary, pomiary na skanach 3D głowic robiliśmy, odchyłki wszystkie zostały pomierzone, wszystkie tolerancje, które oczywiście zachowaliśmy według specyfikacji producenta, więc to się udało wszystko poskładać i wszystko naprawdę dobrze pasuje, motor suchy, nie cieknie, dotarty, sprawdzony, więc jeździ auto poprawnie. Bardzo ciekawy to jest system układu paliwowego, bardzo wydajny system na dwóch dużych pompach paliwa. W dodatku po dwie listwy wtryskowe na rząd cylindrów, czyli mamy po dwa wtryskiwacze na każdy cylinder. Więc widać, że ten układ paliwowy tutaj naprawdę musi sporo się napracować, żeby dostarczyć paliwo na te 450 koni, żeby to zasilić. Bardzo ciekawie rozwiązany też system chłodzenia wodnego tych głowic. Mechaniczne pompy wody napędzane z wałków rozrządu. Takie dwie turbiny, które pompują całą tą wodę do przedniej chłodnicy. Bardzo duży system i już nie pamiętam dokładnie ile, ale kilkadziesiąt litrów wody tu wchodzi, w sensie no, powyżej 20 litrów wody tutaj nam chyba weszło w cały układ, więc no ma co tutaj go schładzać. Technologia Porsche w latach 80., która została tu zastosowana, była naprawdę przełomowa. Na wielkie uznanie zasługuje system napędu na 4 koła, który automatycznie regulował rozkład momentu obrotowego między kołami, co bardzo dobrze sprawdzało się tak naprawdę w każdych warunkach, i w wyścigach, i w rajdach, więc ten system działał wyśmienicie. Oczywiście 959 bardzo też pomogło w rozwoju kolejnych samochodów, tak jak 911 Turbo. Przede wszystkim wiele z tych rzeczy później, może nie 1:1, ale wiele z tych rzeczy pomogło w rozwoju tych kolejnych samochodów. Ostatnio przeglądając zdjęcia i filmy na telefonie, takie sprzed około chyba 7 lat, będąc w Niemczech na targach, stało 959. Wtedy tak naprawdę raczkowaliśmy, jeżeli chodzi o Porsche. No, mam jeszcze filmiki nagrane, jak dosłownie chodzę dookoła tego samochodu i go podziwiam z każdej strony. Próbowałem w każdy zakamarek zerknąć, żeby gdzieś tam spojrzeć na technologię w tym samochodzie. No i w życiu wtedy bym nie powiedział, że po kilku latach takie auto do nas trafi. Naprawdę nie spodziewałem się tego w życiu. Jeszcze pamiętam takie śmieszne komentarze, gdzieś tam nie mając pojęcia, jak to auto jest zbudowane. Totalnie mój punkt widzenia na ten samochód się zmienił, odkąd go rozebraliśmy całego i złożyliśmy. Dość ciekawa sprawa z przednią szybą. Szyba, wiadomo, dwuwarstwowa, przednia część szklana, jednak od spodu jest to jakaś folia, poliwęglan, dokładnie w zasadzie sam nie wiem, co oni tutaj użyli. Nawet jest to oznaczone jako flex i tutaj jest odnotacja odnośnie rodzaju tej szyby, czego nie uświadczycie w żadnym innym Porsche. W instrukcji też jest podane, że absolutnie jest zabronione mycie preparatami tej szyby od wewnętrznej strony, jedynie destylowana woda. Nie można tego absolutnie w żaden sposób uszkodzić, więc no widać, że walczyli tutaj o wagę na pewno. To był chyba główny cel, żeby ta przednia szyba była trochę lżejsza od seryjnej. Tutaj mamy gadżety. Zaczniemy sobie od kompresora. Przy kołach wspominałem też, że nie mieli tutaj możliwości zainstalowania koła zapasowego, dlatego taki duży fokus mieli odnośnie bezpieczeństwa.
dwurantowe opony, jakby z takim podwójnym rantem, który zachodzi za felgę. Czujniki ciśnienia oczywiście, żeby mieć pełną kontrolę nad tym. No i dołączyli przepiękny kompresor w stanie po prostu no idealnym, no to jest po prostu nowe, nawet z instrukcją, więc pełna dokumentacja, przepiękna rzecz, naprawdę uwielbiam takie gadżety przy tych samochodach, więc to jest pierwsza z ciekawostek. Piękna skórzana torba, wytłoczone logo Porsche. Druga bardzo istotna rzecz, jeżeli chodzi o kompletność całego auta, torba z narzędziami. Tutaj też bardzo fajnie wytłoczone to logo. Zobaczmy sobie, co mamy w środku. Proszę bardzo. To już my dorzuciliśmy. Pasta do centerlocka, do kół. Wszystkie narzędzia oryginalne, w stanie perfekcyjnym. Śrubokręty. O, co tu mamy? Hazeta. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście zamówiliśmy nowe świece do tego samochodu i te oryginalne, które były, zostawiliśmy. Zobaczcie, 87 rok. Oryginalne świece Boscha w pudełeczku Porsche. Bajka. Aczkolwiek nie wiem, jakby ktoś miał sobie to zmienić na drodze, ale fajnie, że są. Specjalistyczny klucz do świec, łamany taki, ale to już znamy z innych modeli. No, dostęp w głowicach jest naprawdę utrudniony, więc to jest taki specjalistyczny klucz łamany, który można jeszcze ręcznie sobie tutaj kręcić z miejscem na Torxa, żeby te świece troszkę ułatwić ich wymianę. Szczypce, przeróżne rzeczy, pokrętła, naprawdę masa ciekawych gadżetów. Rękawiczki. Proszę bardzo. W komplecie. Ściereczka. Paski Porsche. Wiadomo, że ich nie instalowaliśmy, no bo no mają już swoje lata. Zainstalowaliśmy nowe, ale jako gadżet do auta świetna sprawa. Bardzo fajnie kreuje się też temat tylnego haka holowniczego. Zaraz wam pokażę, jak się to montuje i instaluje. Nie ma standardowo, tak jak w przedniej części czy w innych samochodach, gdzie mamy zaślepkę, wyciągamy i wkręcamy sobie ucho. Porsche nie miało tam miejsca na to z tyłu, więc miejsce na wkręcenie ucha znajduje się pod klapą. No ale teraz jak to zrobić, żeby było można to auto holować? Więc mamy rureczkę aluminiową. A zaraz zresztą sami zobaczycie. Obejrzymy sobie komorę silnika, ale najpierw zainstalujemy ucho holownicze. Miejsce na ucho holownicze znajduje się pod tą zaślepeczką, którą sobie demontujemy. Już nie będę teraz wkręcał tego do końca. No i co teraz dalej? Klapy nie zamkniemy, a drugie auto musimy holować. Stworzyli taką przepiękną rurkę, którą wpinamy sobie w zamek i która robi nam za dystans. Mega ciekawa rzecz. I z otwartą komorą silnika dopiero mamy możliwość podczepienia linki holowniczej, aby zaciągnąć jakieś BMW na warsztat. Żadna
łóżku i słyszałam trzask. I wyleciałam, a tu chłop stoi i ja mówię, chłopie, coś się zrobił. A on mówi, przepraszam. Komora silnika bardzo fajnie się prezentuje w tym samochodzie. Przede wszystkim te zabudowy, które są wszystkie dookoła. Troszkę wam przybliżę, co tu się znajduje, jak to jest skonstruowane. Niestety też nie wszystko widać, no bo już mamy to wszystko skompletowane, więc sporo tych rzeczy jest zasłoniętych. Ale przejdziemy sobie od początku. Dwie żółte rączki. Rączka, która nam otwiera klapkę na lewym błotniku. Pod tą klapką znajduje się wlew oleju do układu hydrauliki i zawieszenia. A tutaj mamy motor oil, czyli druga rączka, którą otwieramy klapkę na prawym błotniku z kolei. Takie detale, na przykład jak paski gumowe, którymi zapinamy filtr powietrza, były stare i spękane, pourywane po prostu, niedostępne nigdzie. Dość długo ich szukaliśmy, więc padła decyzja, że je dorobimy, więc powstała forma, zawulkanizowane 1:1, tak jak oryginalne dorobione gumy. Bardzo podobne są bodajże w G modelu, jednak no niestety to są te różnice między tymi autami, wyglądają podobnie, a całkiem inne długości, średnice, więc to też trzeba było stworzyć. Dwie potężne rury od filtra powietrza, które doprowadzają nam powietrze do turbosprężarek, które znajdują się mniej więcej tutaj w tej tylnej sekcji samochodu. No i z nich dalej interkulery, które są zainstalowane. Cały ten układ dolotowy jest dosyć krótki tak naprawdę, bo turbosprężarkę mamy tutaj, tu mamy interkuler i krótka rura, która przechodzi nam od interkulera od razu do kolektora ssącego, więc też to czuć podczas jazdy, że to wszystko szybko się pompuje. Ten układ nie jest duży, więc nie ma dużej objętości, aby zapełnić to doładowanym powietrzem, sprężyć je, więc ta reakcja na gaz też jest naprawdę fajna, tym bardziej, że te turbiny chodzą w takiej sekwencji, więc cały czas pod pedałem to auto jedzie. Dość ciekawa pompa, która pełni dwie funkcje. Jedną z nich to jest funkcja wspomagania układu kierowniczego, a druga sekcja pompuje olej hydrauliczny do zawieszenia, więc no to też trzeba jakoś zasilić wszystko. Bardzo mała średnica wentylatora, pomimo tego, że wygląda on podobnie do wszystkich silników chłodzonych powietrzem. Oczywiście on też pełni tą funkcję chłodzenia powietrzem i to jest jakby konstrukcyjnie bardzo podobnie, no bo ten wentylator owiewa nam przede wszystkim cylindry i je w ten sposób wychładza. Głowice już mają ten układ wodny, więc jest to w ten sposób skonstruowane, ale ten wentylator rzeczywiście jest dużo mniejszy i totalnie inaczej w środku jest to skonstruowane. Tutaj mamy kolejne takie dwa dość duże zawory, które nam sterują Westgate'ami. Są one dwa, tak jak opowiadałem o tym, jak auto było na podnośniku i gdzie omawialiśmy sobie układ wydechowy. Cały układ paliwowy po regeneracji, wszystkie gumy, wszystkie przewody, wężyki, wszystko po prostu co gumowe staraliśmy się tutaj wymienić. Przewody paliwowe też są z homologacją i z TIF-em, żeby mieć tutaj gwarancję odnośnie jakości. Potężne listwy paliwowe, dość mocno schowane, nie wiem czy to będzie widać. Dalej korek, a tak naprawdę zbiornik. Są te zbiorniki dwa, jeden z lewej strony i tutaj zapełniamy cały układ wodą. Jest dość ciekawy tam wskaźnik poziomu wody, po prostu szklana taka menzurka z poziomem minimum i maksimum. Taka szklana dosłownie rurka zainstalowana na o-ringach. Drugi zbiornik znajduje się z tej strony
i miliard przewodów, po prostu milion węży, przewodów wodnych, jest ich bardzo dużo. Tak samo podciśnień, ten układ paliwowy, tak jak wspomniałem, naprawdę tego tam jest upchane na ścianie tej grodziowej za silnikiem, dostać się tam, dokopać, żeby to wszystko rozpiąć i wyjąć ten motor, no już nie jest tak łatwo jak, nie wiem, w 964. Już nie mówię o wcześniejszych modelach, no bo tam jest to jeszcze prostsze, więc bardzo dużo się dzieje w tej komorze silnika, głównie w tej tylnej części i tak naprawdę tutaj po bokach filtr paliwa, zbiornik układu wspomagania, przepiękne złącze do całej wiązki elektrycznej, takie zapinane, nierdzewne złącze, nie są to plastikowe wtyczki. Nawet taka ciekawostka, jak niespotykana w żadnym innym modelu, czujnik tutaj jest w obudowie temperatury powietrza, które nam chłodzi silnik. Nawet w 993 chyba tego nie ma, a nadal jest chłodzony powietrzem, więc no tutaj nawet takie rzeczy zostały zastosowane. Z lewej strony silnika znajdują się dwa zawory DV-ki, które upuszczają nam nadmiar z powrotem w układ dolotowy powietrza. Też w sumie tego wcześniej nie widziałem w innych modelach Porsche. Mamy zasilanie plusa, możemy tutaj sobie podłączyć jakiś starter, akumulator, tak żeby gdzieś mieć tego porządnego, dużego plusa, bo akumulator jest tak zakopany w komorze bagażnika, multum rozbierania, żeby się do niego dostać. Wcale nie jest go łatwo wyciągnąć, więc fajnie, że to zasilanie wyciągnęli gdzieś tutaj na wierzchu i zawsze można się wpiąć. Aha. Nie wiem, co tu mam, kurde. 3, 2, 1. Ciekawie rozwiązany temat tylnych lamp, no bo auto jest szerokie. Tego w sumie nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że blenda środkowa pochodzi z G modelu, jednak została przedłużona o takie dodatkowe wstawki, które rozciągają bardziej tą blendę, więc no tutaj widać, że jednak coś użyli z innych swoich modeli. To już taka informacja może bardziej dla purystów Porsche, którzy znają lepiej temat. Takie uszczelki filcowe, które tutaj nam doszczelniają klapę komory silnika, pochodzą z 964. To jest w ogóle mnie bardzo zaskoczyło. One pochodzą z uszczelek drzwiowych ramy szyb, które idą po słupku A i przenoszą się na dach. Niby detal, ale było to dla mnie dość sporym zaskoczeniem. Do tego stopnia, że zadzwoniłem do serwisu i mówię: nie te uszczelki mi przesłaliście, co jest? Nie no, ten numer się zamienia na 964 i rzeczywiście kopiąc dalej po numerach, no w ten sposób występuje ta część jako uszczelka drzwiowa z ram szyb z 964. Może detal, ale dość ciekawe. Z tym się już spotkałem w innych samochodach, przede wszystkim Ferrari, gdzie mamy potężną klapę silnika, no tak samo jak tu, na której jest jeszcze ogromny spoiler. Bolce, które wchodzą w karoserię i po zamknięciu usztywniają całą tą klapę. Nie trzyma się ona tylko na zawiasach i na zamku, tylko te dodatkowe bolce, które tam wchodzą i to usztywniają całą konstrukcję. Bardzo fajna lotka, z takiej jakiejś chyba piany, jakiegoś puru, coś w ten deseń, więc tutaj dodali jeszcze taki mały splitterek. Masz? No. Jedną z
ciekawszych rzeczy, po odpaleniu samochodu macie kontrolkę wykrzyknika i dwie kontrolki od zawieszenia, czyli od twardości i od wysokości. Tryby te dopiero się uruchamiają po przekroczeniu 7 km na godzinę. Dopiero wtedy wszystkie czujniki dostają sygnał, diagnozują się, i pięknie, wszystko zgasło, tylko ruszyliśmy, czyli wszystkie tryby działają nam poprawnie. Tym pokrętłem możemy zmieniać wysokość samochodu. Między 120, środkowy tryb 150 i najwyższy tryb 180 mm prześwitu. Włączymy sobie teraz to. Auto w tym momencie przechodzi w tryb podnoszenia się, o czym komunikuje nas kontrolka. Kontrolka ta świeci z różną częstotliwością, co informuje nas, że na przykład auto jest w trybie podnoszenia lub auto zostało już podniesione. Żeby kierowca wiedział, tak naprawdę nie odrywając oczu od zegarów, od tego, że patrzy na drogę, w jakim trybie aktualnie znajduje się samochód. Pokrętłem obok podnoszenia możemy zmieniać charakterystykę twardości zawieszenia, czyli za to odpowiadają kolejne 4 amortyzatory. Mamy zamontowane silniczki na górze amortyzatorów, które zmieniają ich charakterystykę. Na obrotomierzu mamy umieszczony zegar do ładowania. Zobaczmy, czy działa. Wow! Pierdolę, stary! Na tym wskaźniku z kolei mamy umieszczone kontrolki, które odpowiadają za kontrolę ciśnienia w oponach. To jest mega ciekawostka w tym samochodzie. 87 rok, a są czujniki ciśnienia. Oczywiście ciśnienie jest poprawne, bo żadna z kontrolek nam się nie świeci. Z tym systemem też mieliśmy trochę zabawy, żeby go uruchomić i działał poprawnie. Na szczęście wszystko działa. Zobaczmy sobie, jak teraz ten samochód hamuje, bo układ hamulcowy to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, nad którą tutaj Porsche musiało pracować. Perfekcyjnie. Zobaczcie na rozkład momentu obrotowego podczas przyspieszania. Widzicie? Wtedy więcej mocy idzie na tylną oś w trybie na suchym. Zobaczmy jeszcze raz. Zobaczmy, jak to auto przyspiesza. Stówka. Trzecim biegiem o 2500 obrotów. Turbo pompuje. 4600. Pełen boost. Dziękuję. Jedyną rzeczą, którą zmieniliśmy w tym samochodzie, w zasadzie poza oryginałem, jest radio. No, myślę, że w dzisiejszych czasach fajnie mieć już tutaj Bluetooth, zestaw głośno mówiący, posłuchać sobie swojej muzyki. Oczywiście nie ma żadnego problemu, żeby tutaj wrócić do oryginału. Radio Porsche oryginalne też, więc taki gadżecik dodany. Schowek, a w nim coś specjalnego. Udało nam się to znaleźć pod fotelem. Przy sprzątaniu 2 karteczki. Pierwsza jest to karteczka z wymiany oleju. 23 czerwca 1988 roku. Przebieg 11 580 km. Zobaczcie, w pierwszym roku ktoś zrobił tym samochodem 11 000 km, a auto na dzień dzisiejszy ma 18 000 km. Kolejna karteczka
schowaliśmy ją w woreczek. Z 15 listopada z 89 roku. Jest to przejazd za autostradę 12:24. Zapłacono 500 marek. Reszta 407,70. Nawet paragony kiedyś były lepsze. Przecież dzisiejsze paragony płowieją. Zobacz. A ten ile ma lat i nadal jest czytelny. Chłopaki idą, będę wystresować. Zerkniemy sobie teraz na Porsche 959 od spodu. Skupimy się w pierwszej fazie na układzie hamulcowym. Układ hamulcowy jest to Porsche Vapco ABS System, który tak naprawdę opóźnił wypuszczenie tego samochodu. Przez wiele lat Porsche pracowało w ogóle nad tym systemem, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy hamowaniu, a przede wszystkim przy wysokich prędkościach. Nawet test, który robiliśmy podczas jazdy z puszczoną kierownicą, hamowanie, auto idealnie się zatrzymuje w linii prostej. Zobaczcie, puszczam kierownicę. Jest idealnie. Co też mamy potwierdzone na badaniu technicznym, gdzie mierzyliśmy siłę hamowania, gdzie no ja byłem w szoku, w życiu takiego wyniku nie widziałem. Różnica siły hamowania między stronami wynosiła maksymalnie do 1%, więc w zasadzie no, niemożliwe i naprawdę czuć to podczas jazdy. Zrobiłem parę kilometrów tym samochodem i ten system działa po prostu rewelacyjnie. Czujniki ABS-ów przy każdym kole, jednak w normalnym samochodzie, jeżeli uszkodzi się na przykład jeden czujnik, cały system ABS-u jest wyłączany. Tutaj system ABS jest też kontrolowany przez mikrokomputer w sposób jakby krzyżowy, jeżeli chodzi o osie, co zapewnia właśnie dużo większe bezpieczeństwo i stabilność. Cały system też jest napędzany elektryczną pompą wspomagania hamowania, przez co jest bardzo, bardzo duża wydajność. Mówiąc w skrócie, dźwignia hamulca, czyli nasz pedał, tak naprawdę nie wywiera nacisku bezpośrednio na pompę hamulcową, tylko można powiedzieć, że tak wywiera nacisk na zawór, który uruchamia dopiero cały system ABS-u. Jest to dosyć skomplikowane, stąd z tego co wiem, Porsche chyba 4 lata miało opóźnienie w wypuszczeniu tego samochodu na rynek, bo polegli dość mocno na tym systemie ABS. Udało się go opracować, udało nam się go przede wszystkim też naprawić i uruchomić, bo niestety cały ten system nie działał, był duży problem ze sterownikiem. Do diagnozy tego systemu jest specjalne urządzenie Vapco. Mamy włączony 515, nie? Ma być między 330 a 660. Okej. No tak jest. Tak, no. Okej, nie? Ten ster, no tam kontrolka zgasła. Tak, drugi krok, nie? Przechodzimy na dwójkę. Ma być 12. Jest 12, 10,8 do 16, tak? Super. Próbowałem je zdobyć od Porsche, niestety się nie udało. Historia tego jest wspaniała. Wyobraźcie sobie, że zdobyłem numer tej części podawany przez Porsche jako część serwisowa, ten komputer diagnostyczny. Udało mi się go znaleźć w historii Allegro sprzed, nie wiem, 8 lat, stara aukcja. Był podany numer, zadzwoniłem na ten numer, dodzwoniłem się do człowieka. Co się okazało? Mówi, nie sprzedałem tego, poszukam, może nie wyrzuciłem, może będę miał to w piwnicy. I rzeczywiście gościu to znalazł. Urządzenie diagnostyczne całe Vapco do tych systemów ABS. Udało mi się taki przyrząd zdobyć. No i tak naprawdę dzięki niemu udało się to wszystko uruchomić, zdiagnozować przede wszystkim problemy, a później uruchomić. Więc no, historia dość ciekawa, bo tak naprawdę to urządzenie jest nie do zdobycia, więc... Bardzo ciekawy system zawieszenia w tym samochodzie, oparty na 2 amortyzatorach. Jeden z nich odpowiada za podnoszenie i opuszczanie samochodu.
To auto się podnosi z prześwitu 120 do 180 mm. Po drodze mamy jeszcze jeden tryb 150, co możemy sterować sobie z kabiny. Drugi z amortyzatorów odpowiada również za zmienną charakterystykę w postaci tłumienia. Są na nim zamontowane silniczki elektryczne. Jest to spięte w cały system, gdzie mamy przełącznik wewnątrz kabiny i możemy zmieniać charakterystykę, utwardzać lub zmiękczać całe zawieszenie. Bardzo, ale to bardzo ciekawą rzeczą jest to, jak wiecie, 959 jeździło nie tylko w rajdach, ale również w wyścigach. Są dwa punkty mocowania całego układu zawieszenia, czyli wahacza dolnego i górnego. Zwróćcie uwagę tutaj. Cały wahacz można przykręcić tak naprawdę w innej pozycji i auto automatycznie będzie stało niżej. Ta sama sytuacja jest z dolnym wahaczem. Są drugie otwory, gdzie możemy całość przykręcić w innej pozycji. Czyli tak naprawdę tym jeszcze możemy ustawić sobie zawieszenie, czy auto ma być, nie wiem, do rajdu, czy do wyścigu. Tutaj przy przednim prawym kole jest potencjometr zamontowany do stabilizatora, który mierzy wysokość samochodu, aby auto wiedziało, w jakim trybie się znajduje i na jakiej wysokości. Oczywiście to wszystko trzeba odpowiednio skalibrować. Do tego też mamy całą instrukcję i sprawdzaliśmy wszystkie wymiary z kalibracją przedniej i tylnej osi i auto bardzo ładnie, równomiernie się ustawia. System ten też nie działa tak, że samochód się podnosi na dwóch osiach jednocześnie. On działa w sposób taki, najpierw się podnosi przednia oś, później tylna i on sobie tak myszkuje w górę i tak samo w dół się opuszcza. Drążek stabilizatora, a w zasadzie sam łącznik też ma bardzo fajny charakter sportowy, widać, bo jest połączony na unibolach. Piasta koła na centerlocku. Jedną z ciekawszych rzeczy w tym samochodzie są koła, opony i system mierzenia ciśnienia w oponach. W tamtych latach to naprawdę musiała być kosmiczna technologia. Koła magnezowe z pustymi ramionami w środku. To nie jest pełen odlew, te ramiona są puste. Powinienem gdzieś mieć przekrój takiego koła, postaram Wam się to pokazać, jak to zostało zrobione. Na spodzie zawieszenia jest umieszczony czujnik, który mierzy nam ciśnienie w oponach. Zobaczcie, w felgach są zainstalowane mierniki ciśnień. Porsche chciał mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje z kołami i z oponami, dlatego właśnie powstał ten system mierzący ciśnienie w oponach. 17-calowe opony firmy Bridgestone, produkowane tylko do Porsche 959. Charakteryzują się one tak zwanym, nazywają to jakby podwójny run flat, czyli kołnierz, za który zaczepia się opona o felgę, jest podwójny, aby mieć pewność co do maksymalnej szczelności tych kół. Rozmiar przedniej opony to jest 235/45, a tył jest to 255/40. Przy układzie napędowym na 4 koła Porsche musiało mieć różnicę w postaci 1% w obrocie kół, aby system cały pracował poprawnie. Koła magnezowe też charakteryzują się tym, że potrafią pękać lub mieć mikropęknięcia. My te koła musieliśmy wysłać do specjalistycznej firmy zajmującej się rentgenem. Na całe szczęście wszystkie nasze 4 felgi były perfekcyjne. No to wrzucamy koło. Oczywiście celujemy jednym większym bolcem. Jest, koło siedzi. Nakrętka, oczywiście specjalny smar. Tu nie ma w zasadzie w tym nic nadzwyczajnego. Ciekawostką jest klucz. Center locka dokręca się z ogromną siłą, kilkuset newtonometrów. Oczywiście no, nikt tutaj nie będzie woził 2-metrowego klucza dynamometrycznego, a więc Porsche wymyśliło coś takiego. To jest klucz z przekładnią planetarną w środku, który zwiększa nam siłę do kręcenia. Ta część blokuje nam się o felgę, no i tutaj mamy standardowo 1/2 cala. Wszystko po to, aby mieć
klucz zawsze przy sobie w samochodzie. W zestawie do auta jest taki klucz dynamometryczny, który już ma ustawioną na stałe wartość. Oczywiście można go kalibrować. I tak niewielkim kluczem z przekładnią planetarną, zobaczcie jak się to obraca. Całą robotę robi nam tutaj przekładnia planetarna. Auto jest w górze, więc teraz nie jestem w stanie tego dokręcić. Bardziej chciałem wam pokazać, jak to działa. Tak naprawdę całą robotę w sile dokręcania wykonuje za nas ta przekładnia planetarna. Zwróćcie uwagę, jak ona redukuje obrót. Kolejną rzeczą przy instalowaniu koła jest takie zabezpieczenie. Używamy do tego naszego kluczyka ze stacyjki i zabezpieczamy koło. Na pewno nam się nie odkręci. No i na to wszystko przychodzi jeszcze piękny dekiel z emblematem Porsche. Ogromny wlot w przednim zderzaku. Porsche 959 ma głowice chłodzone wodą, więc mamy tutaj zainstalowaną chłodnicę wody, z którą też mieliśmy dość ciekawą historię. No po tylu latach niestety ta chłodnica już nie nadawała się do użytku. Trzeba było coś wykombinować, nowa niedostępna. Udało się taką chłodnicę dorobić w bardzo profesjonalnej niemieckiej firmie, która zajmuje się tworzeniem chłodnic też do formuł. Taką chłodnicę nam zbudowali na zamówienie. Wszystko działa perfekcyjnie, jest to zrobione naprawdę w top jakości. Ogromny wlot, ale też i ogromny wylot. Tak naprawdę to powietrze, które wpuszczamy, musimy gdzieś wypuścić, więc tutaj też mamy skrzela, które pozwalają nam uwolnić to ciepłe powietrze z wszystkich chłodnic. W tej części akurat pod błotnikiem mamy jeszcze chłodnicę oleju, która też naprawdę jest sporych gabarytów. Od spodu, tak jak wspominałem, jest zasys powietrza do układu hamulcowego, do jego chłodzenia, więc naprawdę tutaj aerodynamika widać, że robi bardzo dużo, bo całe auto od spodu jest zabudowane płytami dosłownie na płasko. W tym momencie mamy zdjęte te płyty specjalnie po to, żeby wam pokazać, jak to auto wygląda od spodu, ale auto jest po prostu jedną płaską deską. Jednak ponad 300 na godzinę w tamtych latach wymagało sporego podejścia, nie tylko jeżeli chodzi o moc, o prowadzenie auta, ale też o aerodynamikę, żeby osiągnąć te prędkości. Zostając przy układzie zawieszenia, najwięcej dzieje się w tylnym lewym nadkolu. Klapka wlewu oleju, jednak nie jest to olej silnikowy, jest to olej hydrauliczny potrzebny do zasilenia naszego systemu zawieszenia. Zwróćcie uwagę, ile jest tutaj przewodów. 5 to jest 5 elektrozaworów oraz 6 przewód to jest czujnik poziomu płynu w zbiorniku, który oczywiście, jeżeli jest za mały, też nas informuje o tym kontrolka i nie uruchomi nam systemu, wyskakuje po prostu błąd. 4 z przewodów odpowiadają adekwatnie za każde koło, natomiast 5 jest to zawór bypass, tak zwany przelewowy. Te bloki zaworowe też chodzą parami. Przednia oś i tylna oś, tak jak wspominałem, on nie podnosi się równomiernie, tylko najpierw jedna oś, druga i tak auto sobie wspina się, powiedzmy, do góry. Bardzo duży, skomplikowany system. Blok zaworowy musiał zostać wymieniony. Niestety po tylu latach nie trzymał szczelności, auto nam opadało, nie chciało się poziomować, strasznie dużo problemów z tym było. To nie był oczywiście jedyny problem z całym tym układem zawieszenia, który musieliśmy naprawić. Na pewno jeden z wielu. Nawet umieścili tutaj filterek mały olejowy. Drugi zacisk hamulcowy do hamulca ręcznego. Bardzo dużo dzieje się w tej części. Układ wydechowy jest wyposażony w 2 Westgate'y. Jeden po lewej stronie, drugi po prawej. Akurat ten po lewej stronie odpowiada za upuszczenie spalin w atmosferę. Nawet dali radę tutaj umieścić bardzo mały tłumiczek. Tutaj znajduje się wlot powietrza, który zasila nasz intercooler w świeże, chłodne powietrze. Doprowadzone to powietrze jest pod spodem, pod błotnikiem przez kewlarowy kanał. Intercooler jest umieszczony w
tej części, po lewej i prawej stronie. Natomiast w tylnej części zderzaka jest wylot odpowiadający za upuszczenie powietrza z interkulerów. Ustawienie geometrii, a mianowicie pochyłu tylnego koła, odbywa się poprzez regulację blaszkami na górnym wahaczu, w górnej części. Natomiast zbieżność ustawiamy tutaj sobie tym drążkiem. Tak jak wspomniałem przy przednim zawieszeniu, tak samo w tylnym są 2 punkty mocowań całego zawieszenia do karoserii. Czyli całe te wahacze możemy przykręcić w tym przypadku wyżej, co powoduje nam automatycznie obniżenie samochodu. Czyli jego docelowa wysokość będzie niższa. Cały silnik, cała skrzynia biegów, dyferencjały, szpery, układ napędowy, półosie, zawieszenie, to wszystko budowaliśmy od nowa. Bardzo innowacyjny system sterowania turbinami, mianowicie turbiny te chodzą sekwencyjnie, jednak one są identyczne. Lewa i prawa turbina jest taka sama, są tej samej wielkości, jednak sterowanie nimi jest rozwiązane w bardzo ciekawy sposób. Spróbuję Wam to najpierw pokazać na schemacie, a następnie na aucie. To są nasze kolektory wydechowe. 3 cylindry prawe, 3 cylindry lewe. 1 i 1 to są turbosprężarki. Natomiast 4 to jest prawy wastegate, 2 to jest lewy wastegate, który upuszcza nadmiar spalin w atmosferę, łącznie z małym tłumiczkiem. Natomiast prawy wastegate ma bardzo ciekawą funkcję. W momencie, gdy jest on zamknięty, całe spaliny, czyli z lewej i z prawej połówki silnika wędrują do lewej turbiny, przez co ta turbina wstaje dużo szybciej. Przy obrotach silnika około 4000 prawy wastegate się otwiera i zaczyna napędzać prawą turbinę. Wtedy te turbiny działają równolegle. Można to zaobserwować, jak ten układ wydechowy jest zbudowany. Prawy kolektor połączony z turbosprężarką, a za nim jest wastegate. Jeżeli zamkniemy ten wastegate, to spaliny idą tym bypassem do lewej połówki kolektora i napędzają wtedy tylko jedną turbinę. Po otwarciu tego wastegate'u spaliny przechodzą przez ciepłą stronę i lądują od razu do tłumika. Bardzo ciekawy system. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałem, żeby w ten sposób sterować turbosprężarki i naprawdę czuć to podczas jazdy, bo mamy i dół, i górę. Nie mamy tutaj zastosowanych boksów, które odbierają temperaturę z kolektorów wydechowych potrzebnych do ogrzewania kabiny. Jak wiadomo, 959 jest już chłodzony wodą, więc układ ogrzewania jest już normalny, nowoczesny, oparty na nagrzewnicy. Tutaj można zaobserwować kolektory wodne, natomiast na końcach głowic lewa i prawa pompa wody napędzana bezpośrednio z wałka rozrządu. Silnik odbudowany totalnie od zera. Powiedzmy, że przypomina standardowy blok z 911, jednak jest w nim tyle zmian, że mało co tutaj jest wspólnego z seryjnym silnikiem 911. Nie mówiąc już tylko o głowicach, jest tutaj jedna głowica na jedną stronę, nie tak jak w klasycznych silnikach chłodzonych powietrzem, gdzie każdy cylinder ma swoją głowicę. Jest tutaj jedna duża głowica, oczywiście dwuwałkowa, chłodzona wodą, o czym już wspominałem. Tutaj mamy też jeszcze na przedniej części głowicy umieszczone 2 pompy, które odpowiadają za odbieranie oleju z naszych turbin. Z racji tego, że jest sucha miska, turbiny są wyżej, nie ma jak odebrać tego oleju, więc są 2 pompy, które za to odpowiadają i wysysają ten olej i doprowadzają do zbiornika. Skrzynia biegów stworzona do modelu 959, 6-biegowa. Widać tutaj kolejny aspekt auta wyczynowego. Jest umieszczona oryginalnie chłodnica do chłodzenia oleju w skrzyni. Skrzynia ta też ma szperę.
która jest sterowana przez cały system. Jest to szpera odpowiadająca za spinanie nam kół na tylnej osi, natomiast w przednim dyprze jest szpera, która zapina nam napęd pomiędzy przednią a tylną osią. Znaleźliśmy fajną górkę, teraz przetestujemy możliwości terenowe tego samochodu. Tutaj mamy przełącznik do podnoszenia auta, mamy w trybie standardowym, tryb średni i tryb najwyższy, czyli zwiększamy prześwit, czekamy aż się auto podniesie. Układ szper myślę, że z suchego przełączymy na mokry lub na śnieg. I co? Wspinamy się powolutku po górkę. G, czyli tryb terenowy. Jedziemy. Pomalutku. Tryb terenowy. Bez gazu. Wspinamy się. Górka jest dość stroma, pewnie tego nie będzie widać na filmie, ale auto sobie radzi wyśmienicie. Góreczka pokonana bez problemu. Zjedziemy sobie w dół. No dość stromo. Pedały wszystkie puszczone, kierownica puszczona. Zobaczcie, co ten samochód robi. On po prostu zjeżdża sam. Nic nie dotykam. W pełnym komforcie, na skórkach, z klimatyzacją i z dobrym radyjkiem. Niemożliwe. Przy okazji nagrywania materiału 959 zajechaliśmy pod Porsche Centrum Szczecin, który niedługo zostanie otwarty. Zaraz wejdziemy do środka, zobaczymy, co tam się dzieje. Teraz Artur oprowadzi nas po całym salonie. Idziemy zobaczyć. Porsche 959 to dowód na to, że przyszłość mogła się już zacząć w latach 80. Podsumowując cały projekt, chciałem podziękować wszystkim ludziom, którzy brali udział i pomagali nam przy naprawie tego samochodu. Wspólnymi siłami udało się to zrobić, naprawić, uruchomić, tak naprawdę odbudować legendę. Jeżeli Porsche 959 to kosmos, to właśnie wylądowałem na Marsie.